Pierwsze auto to jest moment, w którym ludzie najczęściej popełniają najgorsze błędy. Nie przy drugim, nie przy trzecim, tylko właśnie na starcie. Bo wtedy najbardziej działa ego, a najsłabiej działa doświadczenie. Człowiek jeszcze nie wie, ile kosztuje zwykła eksploatacja, nie umie czytać ogłoszeń i bardzo łatwo łapie się na stan igła. I właśnie w tym miejscu zaczyna się cała historia pod tytułem Stary Premium, wielkie marzenie, mały budżet i rachunki, które przychodzą szybciej niż satysfakcja. Dlatego dzisiaj będę opowiadał o autach, które naprawdę mają sens jako pierwsze. Takich, które dają spokój, uczą jazdy, wybaczają błędy i nie robią z właściciela sponsora warsztatów. Gotowi? No to go! Toyota Yaris trzeciej generacji. Zacznę od auta, które kiedy trzeba pomóc, to zawsze jest na miejscu. Toyota Yaris trzeciej generacji nie budzi wielkich emocji przy przeglądaniu zdjęć. Nikt raczej nie wiesza sobie plakatu Yarisa nad łóżkiem. I bardzo dobrze, bo pierwsze auto nie ma być plakatem. Ma być narzędziem, które ma po prostu działać. Yaris świetnie rozumie tę rolę. Dobrze odnajduje się w mieście, łatwo nim zaparkować, łatwo ocenić gabaryty i właśnie dlatego dla początkującego kierowcy jest po prostu wygodny. Na polskim rynku wtórnym widać dziś bardzo prosty obraz. 10-letni Yaris mniej więcej z lat 2015-16 nadal potrafi kosztować zauważalnie więcej niż część konkurencji. To nie jest przypadek. Dobrze utrzymane benzynowe sztuki często kręcą się w okolicach mniej więcej 25 do nawet 40 tysięcy złotych. W zależności od przebiegu wersji i tego, czy ktoś sprzedaje auto uczciwe, czy opowiada bajkę o babci, która jeździła tylko do kościoła i po pietruszkę. Natomiast nowe Yarisy są już w zupełnie innej lidze cenowej, więc jako pierwsze auto dla normalnego człowieka ja w ogóle nie widzę tu większego sensu. Nówka za takie pieniądze jest fajna tylko do momentu, kiedy pierwszy raz obijesz felgę albo przytrzesz zderzak na parkingu. A przy pierwszym aucie ryzyko takiej przygody jest po prostu elementem życia. Jeśli chodzi o silnik, to tutaj właśnie zaczyna się piękno rozsądnego zakupu. W Yarisie szukałbym przede wszystkim prostych benzyn. Najbezpieczniej patrzyłbym na wolnosące jednostki 1.3 albo 1.5. To wersje, które dają elastyczność, nie męczą człowieka przy wyprzedzaniu i jednocześnie nie wchodzą w klimat skomplikowanej motoryzacji. Litrowy silnik 1.0 też może mieć sens, szczególnie jeśli auto ma głównie latać po mieście i ktoś jeździ spokojnie. Tylko trzeba uczciwie powiedzieć, że przy pełnym aucie i trasie ten motor będzie bardziej przypominał prośbę o przyspieszenie niż faktyczne przyspieszenie. Do nauki i do miasta jest ok, ale jeśli wiesz, że będziesz regularnie wyjeżdżać poza miasto, 1.3 albo 1.5 daje znacznie przyjemniejsze życie. Są też rzeczy, na które trzeba uważać. Legenda Toyoty nie oznacza, że kupujesz auto z boskim immunitetem. Część nowszych Toyot miała słabsze wyniki przez kłopoty z akumulatorem 12V. To nie przekreśla modelu, ale dobrze przypomina jedną rzecz. Nie kupujesz legendy, tylko konkretny egzemplarz. Dlatego w Yarisie ważniejsze od internetowych opowieści jest stan auta, serwis i to, czy nie było po drodze naprawiane. Obejrzałbym dokładnie sprzęgło, stan zawieszenia, klimatyzacji i to, czy auto nie nosi śladów po typowo miejskim życiu, czyli otarcia, parkingowe przygody i eksploatację na zasadzie ma jeździć, niech się martwi następny. Jako pierwsze auto Yaris wygrywa tym, że daje spokój. Wsiadasz, jedziesz, parkujesz i nie masz poczucia, że prowadzisz coś, co chce ci udowodnić swoją wyższość. To nie jest samochód, który ma zbudować twój wizerunek. On ma zbudować twoją samodzielność. Najgorsze pierwsze auto to bardzo często nie jest mała Toyota ani skromna Skoda. Najgorsze pierwsze auto to spełnione marzenie kupione za ostatnie pieniądze. Bo wtedy nie kupujesz samochodu, tylko stres. Pierwsze auto ma cię nauczyć jeździć, a nie cierpieć. Dlatego nudna, uczciwa benzyna często wygrywa z okazją premium. Honda Jazz czwartej generacji. Honda Jazz to samochód, który bardzo często przegrywa w głowie, a potem wygrywa w prawdziwym życiu. Ktoś patrzy na nią pierwszy raz i mówi, że jest trochę zbyt grzeczna, trochę zbyt rozsądna, trochę zbyt mało instagramowa. I dokładnie dlatego Jazz tak dobrze nadaje się na pierwsze auto. Bo kiedy z samochodu odpada potrzeba imponowania światu, zostaje to, co naprawdę jest ważne. Wygoda, widoczność, praktyczność i święty spokój.
Jazz ma genialną cechę, którą docenia się dopiero po czasie. Ona jest mała z zewnątrz, ale w środku potrafi dać poczucie przestrzeni, którego nie mają nawet niektóre większe auta. Siedzisz wyżej, dobrze widzisz drogę, łatwo ocenić narożniki i to wszystko sprawia, że kierowca początkujący bardzo szybko czuje się za kierownicą pewnie. To auto jest trochę jak cichy prymus, z którego wszyscy żartują na początku roku, a na koniec okazuje się, że to on miał rację. Honda Jazz jest w raportach bardzo wysoko, wręcz na samym szczycie dla najmłodszej grupy wiekowej. To nie bierze się znikąd. Ten model ma opinię bardzo dobrze poskładanego i przewidywalnego. Nie oznacza to oczywiście, że każdy Jazz będzie święty i nietykalny, bo używane auto to zawsze konkretna sztuka, a nie idea. Ale cenowo sytuacja wygląda tak, że około 10-letni Jazz jest zwykle droższy niż wiele osób zakłada. Dobre egzemplarze z lat 2015-16 często można znaleźć w okolicach mniej więcej 30 000, 35 000 złotych. Ktoś może powiedzieć, że to dużo jak na takie auto. Ja powiem inaczej. To nie jest auto tanie w zakupie, tylko auto, które rynek dość dobrze wycenia za święty spokój. Nowy Jazz czy świeże hybrydy kosztują już wyraźnie więcej. Jako pierwsze auto dla młodej osoby nie bardzo widzę sens dokładania takiego budżetu. Jeśli chodzi o silnik, to najbezpieczniej patrzyłbym na benzynowe 1.3 i VTEC. To jest dokładnie ten rodzaj jednostki, który nie kusi, ale w codzienności okazuje się bardzo sensowny. Nie robi z samochodu rakiety, ale pozwala normalnie żyć. Nie wymaga też takiego poziomu troski jak konstrukcje bardziej wysilone, które są świetne, dopóki wszystko jest świetne. Szukałbym auta z manualem, chyba że ktoś naprawdę świadomie chce CVT i akceptuje jego charakter. CVT potrafi być wygodne, ale nie każdemu odpowiada sposób oddawania mocy i nie każdy będzie potem zachwycony jazdą, jeśli liczył na jakiekolwiek sportowe wrażenie. Tylko znowu, to jest Honda Jazz, a nie rozmowa o aucie na tor. Tutaj chodzi o rozsądek. Na co uważać? Przede wszystkim na typowe rzeczy używanego auta miejskiego. Stan blacharski, ślady po parkingach, jakość napraw lakierniczych, działanie klimatyzacji i układu hamulcowego. W materiałach o tym modelu przewija się też temat szybszego zużycia tarcz przy typowo miejskiej eksploatacji. Jako pierwsze auto Honda Jazz ma jedną wielką przewagę. Ona bardzo szybko uczy, że motoryzacja nie musi być teatrem. Nie musisz słuchać opowieści o prestiżu, nie musisz dopłacać do znaczków, nie musisz nikogo udawać. Wsiadasz, jedziesz, masz dobrą widoczność, sensowną przestrzeń i auto, które nie próbuje być mądrzejsze od kierowcy. Skoda Fabia trzeciej generacji. Skoda Fabia to samochód, który idealnie pokazuje różnicę między internetem a rzeczywistością. W internecie wszyscy chcą mieć coś wyjątkowego, trochę sportowego, najlepiej jeszcze z charakterem. W rzeczywistości większość ludzi potrzebuje po prostu auta, które rano odpali, dowiezie ich do pracy albo do szkoły, pomieści zakupy, nie zaskoczy rachunkiem z kosmosu i nie będzie wymagało doktoratu z serwisowania. I właśnie dlatego Fabia od lat tak dobrze odnajduje się na polskich drogach. Fabia trzeciej generacji jest bardzo wdzięczna jako pierwszy samochód, bo daje poczucie normalności. To nie jest mikrus, w którym czujesz się, jakbyś prowadził pudełko po zapałkach, ale to też nie jest auto, które przytłacza gabarytami. Dobrze czuje się w mieście, a jednocześnie nie męczy w trasie. Ergonomia jest prosta, wszystko jest tam, gdzie się tego spodziewasz i nie trzeba czytać instrukcji jak do ekspresu, do kawy z kosmosu. Dla początkującego kierowcy to jest ogromna zaleta. Samochód ma być czytelny, ma pozwalać skupić się na jeździe, a nie na odkrywaniu, co projektant miał na myśli. Do tego dochodzi bardzo ważna rzecz, czyli rynek. Fabii jest dość dużo. Masz wybór. Części są powszechne, mechanicy ten model znają bardzo dobrze. I nie robisz z prostego serwisu wielkiej wyprawy. Aktualne ceny na rynku pokazują, że około 10-letnia Fabia z benzyną potrafi zaczynać się od mniej więcej 30 kilku tysięcy, a ładniejsze, młodsze i lepiej utrzymane sztuki potrafią iść znacznie wyżej. Nówki z salonu są już w zupełnie innym świecie. Dziś nowa Fabia potrafi zbliżać się do około 90 albo nawet ponad 100 tysięcy złotych, więc jako pierwsze auto dla większości ludzi po prostu nie ma to ekonomicznie sensu. Jeśli miałbym podpowiedzieć, w którą stronę iść silnikowo, to patrzyłbym przede wszystkim na spokojne benzyny. Najbardziej naturalnym wyborem jest 1.0 MPI dla kogoś, kto głównie jeździ po mieście i nie oczekuje cudów. Albo 1.0 TSI dla kogoś, kto chce
trochę więcej swobody w trasie. I teraz ważne zdanie, 1.0 MPI jest rozsądne, ale trzeba mieć świadomość, że to nie jest auto dla człowieka, który lubi dynamiczne wyprzedzanie i oczekuje, że samochód będzie reagował, zanim skończy myśl. To jest raczej wariant dla cierpliwych. 1.0 TSI daje znacznie przyjemniejsze osiągi, ale jak przy każdym doładowanym silniku trzeba zwracać uwagę na serwis, jakość oleju i ogólny stan egzemplarza. Nie demonizowałbym go, tylko po prostu nie kupował na ślepo, bo na zdjęciach może wyglądać bardzo ładnie. Są też rzeczy, których bym unikał przy pierwszym aucie, nie dlatego, że każdy egzemplarz jest zły, tylko dlatego, że na starcie życia z motoryzacją warto maksymalnie upraszczać sobie decyzje. Jeśli trafisz na sztukę po flotowym życiu z dużym przebiegiem, wyślizganym wnętrzem i historią serwisu pisaną chyba na serwetce, to odpuść. Fabia jest na tyle popularna, że nie musisz brać pierwszej lepszej i to jest jej ogromna zaleta. Możesz wybierać, możesz porównywać, możesz szukać auta, które ma sens. Fabia to jest wybór dla człowieka, który woli mieć święty spokój, niż opowiadać znajomym, że kupił okazję życia. I szczerze mówiąc, bardzo to szanuję, bo pierwszy samochód nie ma być konkursem popularności. Ma być początkiem normalnej relacji z motoryzacją. Hyundai i30 drugiej generacji. Hyundai i30 drugiej generacji to propozycja dla kogoś, kto nie chce typowego małego mieszczucha, tylko od razu czuje, że potrzebuje samochodu trochę bardziej dorosłego. I to słowo dorosły bardzo tu pasuje. Bo i30 nie próbuje być zabawką, nie robi z siebie sportowca i nie udaje premium. On po prostu chce być normalnym kompaktem do życia. I właśnie dlatego jako pierwsze auto może mieć ogromny sens dla osoby, która od początku będzie jeździła nie tylko po mieście, ale też po trasie z pasażerami, z bagażami, czasem dalej niż 2 osiedla od domu. To jest samochód, do którego wsiadasz i czujesz, że masz już pełnoprawne auto, a nie kompromis na 4 kołach. Fotele, wyciszenie, stabilność przy wyższych prędkościach. Ilość miejsca z tyłu. Duży bagażnik. To wszystko buduje poczucie, że można z nim normalnie żyć również poza miejskim ruchem. Cenowo też wygląda to rozsądnie. Około 10-letniej 30 w benzynie potrafi kosztować mniej więcej od 30 000. Zależnie oczywiście od przebiegu nadwozia i stanu. Młodsze sztuki są oczywiście droższe, a nowe i30 z rynku dealerskiego potrafią dziś kosztować od okolic 100 000 złotych do grubo ponad 120 000. Dla normalnego człowieka dużo więcej sensu ma zadbane około 10-letnie auto, które już utraciło największą część wartości, a nadal może dawać bardzo komfortowe użytkowanie. Jeśli chodzi o silnik, to w i30 patrzyłbym przede wszystkim na benzynę 1.4 albo 1.6 MPI, albo GDI, ale z głową i po sprawdzeniu konkretnego egzemplarza. Najbardziej bezpiecznie brzmią dla mnie zwykłe benzyny bez kombinowania w stylu kupię diesla, bo może 2 razy w roku pojadę dalej. I właśnie tutaj trzeba powiedzieć rzecz brutalnie uczciwą. Na co uważać? Na wszystko to, co zwykle zdradza życie rodzinno-codzienne. Wycierające się wnętrze, ślady po flotowej albo intensywnej eksploatacji, stan zawieszenia, sprzęgło, klimatyzację opony, historię serwisową. i30 jest autem praktycznym, więc bywa po prostu używany intensywnie, a nie celebrowany. I to nie jest wada, tylko rzecz, którą trzeba brać pod uwagę. Jako pierwsze auto Hyundai i30 ma dużą zaletę. Daje wrażenie, że wchodzisz już w świat normalnej motoryzacji na serio, ale bez głupich kosztów i bez nadmuchanej otoczki. Jeśli wiesz, że potrzebujesz czegoś większego, wygodniejszego i bardziej uniwersalnego niż klasyczne auto miejskie, to zadbane około 10-letnie i30 w benzynie naprawdę potrafi być strzałem w dziesiątkę. Suzuki Swift. Suzuki Swift to jest taki typ uczciwego małego auta, który nie próbuje udawać niczego więcej, ale jednocześnie ma w sobie trochę charakteru. I właśnie to jest w nim świetne, bo jeśli Yaris jest spokojnym prymusem, a Jazz rozsądnym mózgowcem, to Swift jest tym kolegą, który ma poukładane w głowie, ale jednak umie się uśmiechnąć. Jako pierwsze auto daje bardzo fajne połączenie lekkości, prostoty i odrobiny przyjemności z jazdy. To nadal nie jest samochód do robienia wrażenia na ludziach, którzy wybierają auto oczami, ale dla kogoś, kto chce czegoś zwinnego i mniej nudnego niż statystyczny wybór. Swift naprawdę ma sens. Sam zresztą na pierwsze auto miałem właśnie Swift. Największa zaleta Suzuki polega na tym, że nie męczy.
Jest kompaktowa, łatwe do wyczucia, zwrotna i po prostu przyjazna. Początkujący kierowca bardzo szybko łapie kontakt z samochodem. Nie boisz się parkowania, nie boisz się manewrów, nie masz poczucia, że auto jest większe od twoich umiejętności. A jednocześnie Swift potrafi dać trochę więcej frajdy z jazdy niż typowy miejski sprzęt do przemieszczania się. Nie chodzi o żadne sportowe uniesienie, tylko o zwykłe poczucie, że samochód jest lekki, reaguje chętnie i nie jedziesz lodówką. Dla wielu młodych kierowców to jest bardzo ważne, bo pierwsze auto ma być rozsądne, ale nie musi być całkowicie bezpłciowe. Rynek wtórny pokazuje, że około 10-letnie albo trochę młodsze egzemplarze Swifta z benzyną zwykle mieszczą się mniej więcej w przedziale od 20 000 złotych, choć oczywiście zdarzają się tańsze i droższe wyjątki. Nowy Swift z salonu to już wydatek rzędu około 80 000 złotych. I znowu dochodzę do tego samego wniosku. Jako pierwsze auto nowy egzemplarz nie daje aż tyle dodatkowego sensu, żeby płacić aż tak dużą różnicę. Silnikowo patrzyłbym przede wszystkim na benzynowe 1.2. To jest właśnie serce tego auta. Proste, wystarczająco oszczędne i dobrze pasujące do charakteru Swifta. W niektórych ogłoszeniach pojawiają się odmiany SHVS, czyli z miękką hybrydą. I one też mogą być ok, ale przy pierwszym aucie ja nadal cenię prostotę ponad egzotykę opisu. Nie chodzi o to, żeby bać się technologii, tylko żeby nie komplikować sobie życia bez potrzeby. Jeśli trafisz zadbane 1.2 z manualem, to jest bardzo dobry punkt startu. Na co uważać? Standardowo na stan konkretnej sztuki, ale też na to, czy samochód nie był używany w sposób, który sugeruje, że każdy krawężnik był traktowany jak osobisty wróg. Małe auta często prowadzą miejskie, intensywne życie i to widać po zawieszeniu, kołach, zderzakach i wnętrzu. Swift nie jest autem, które z natury robi duże problemy, ale zaniedbane potrafi zabić nawet najrozsądniejszą konstrukcję. Swift jako pierwsze auto wygrywa tym, że jest rozsądny, ale nie martwy. Daje lekkość, prostotę i poczucie, że samochód może być miłym elementem dnia, a nie tylko obowiązkiem. Jeśli ktoś chce kupić coś, co nie zamęczy go gabarytem, kosztami ani nudą, to zadbany około 10-letni Swift w benzynie naprawdę wygląda bardzo dobrze. I właśnie dlatego moje stanowisko jest proste. Pierwsze auto powinno być kupione rozumem, a nie wybujałym ego. Nie po to, żeby ktoś ci zazdrościł na parkingu, tylko po to, żebyś normalnie wsiadał, odpalał i jechał bez stresu. Lepiej mieć pierwszego Yarisa, Jazza, Fabię, Swifta i polubić samochody, niż kupić okazję marzeń i po pół roku mieć dość wszystkiego. Napisz w komentarzu, jakie było twoje pierwsze auto, albo co dziś kupiłbyś na start. Jestem bardzo ciekaw, czy u ciebie wygrał rozsądek, czy jednak serce zrobiło swoje. I pamiętaj, pierwsze auto nie musi być opowieścią na Instagrama. Ma być początkiem twojej samodzielności. Dziękuję za obejrzenie do końca. Zachęcam do zasubskrybowania kanału, aby nie ominęły was kolejne filmy. I do następnego. Hej!